Wasza ulubiona taktyka na moim kanale znowu oddaję. Przedstawiam wam moją najlepszą, a zarazem ulubioną taktykę w tej lidze. Zapraszam do oglądania. 70% oglądających nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, więc jeśli podobają ci się moje materiały, to zostaw subka. Dzięki. Strongboxy są bardzo mocną strategią pod względem potencjału RNG. Możemy mieć tu takie dropy, że czasami trzeba uważać, żeby z fotelem do tyłu nie fiknąć. Problemem od początku ligi był Scarab of Containment. Potrafią kosztować nawet 2 Diviny, teraz powoli spada do 1 Divina, więc będziemy niedługo testować taktykę droższą. Dzisiaj, przez wzgląd na cenę tego Scaraba, przygotowałem dla was wersję budżetową Strongboxów. I nie myślcie, że budżetowa wersja znaczy mało zarobkowa, wręcz przeciwnie. Za otwarcie jednej mapy płacimy tylko 28 chaosów, licząc mapę, craft, Scaraby itd. A czystego profitu na mapę wyszło mi 134 chaosy. To największy wynik w tej lidze z moich wszystkich strategii. Przejdźmy teraz do drzewka. Omówimy sobie teraz drzewko, wygląda ono w sposób następujący. Wychodzimy sobie, na początku bierzemy Strongbox oczywiście, na tym polega nasza taktyka. Później bierzemy Explicity i Scaraby, to są dwa dosyć fajne punkty, na starcie je trzeba wybrać. Wyłączamy mechaniki, ja tutaj zostawiłem Breacha, bo akurat jak się trafią Breache to jest spoko, bo mogą nam nabić trochę więcej nagród z Delirium, bo będziemy tutaj w mapie wrzucać Delirium Orby, ale to o tym później. Także te mechaniki sobie wyłączyłem. Wyłączyłem głównie mechaniki dlatego, żeby po prostu Scaraby z tych mechanik nie leciały, żeby zwiększyć m.in. szansę na Scaraba Ambush, bo ten Scarab jest drogi. No i później wszystkie nody na Scaraby. Wszystkie nody jakie na Scaraby, czyli te od połowy Atlasu tutaj w górę, wybieramy jakie tylko się da. Później znowu tutaj Strongboxy, to jest ważne, żeby o tym tutaj kółeczku nie zapomnieć. Na środku nie bierzemy wszystkich quantów, tylko dlatego, że w tej taktyce raczej explicity będą dawać więcej niż sam quant, więc tutaj wzięliśmy tylko tyle, żeby wybrać Scaraby i tutaj przy tych dwóch Scarabach jeszcze bierzemy 100% szansy na ambush Scaraby, no bo ten Scarab of Containment jest warty 190 chaosów w tej chwili, więc chcemy sobie jak najbardziej na niego zwiększyć szansę. Później całe te kółko od Strongboxów, Explicity, tutaj Scaraby, tego punktu nie bierzemy, Cheatering Champions, Explicity tutaj też tego punktu nie bierzemy, on jest nieopłacalny, kolejne Explicity, Scaraby, zapamiętajcie tutaj, żeby je wziąć, później Searing Exarch, bez tego punktu, bo szkoda punktu, tutaj chcemy jak najwięcej wykrzesać z tej strategii i znowu altary, ten punkt się opłaca, czyli bierzemy te wszystkie, chyba że macie troszkę słabszy build i częściej gniecie, to ten punkt możecie odznaczyć. On trochę utrudnia te altary, ale warto go brać, jeżeli dajecie radę. No i tak wygląda drzewko, oczywiście ja wrzucę je w opis też, więc będziecie mogli sobie wejść tutaj, zobaczyć, łatwiej je przekleić do gry. Scaraby do tej taktyki to 3 zwykłe ambush Scaraby, każdy dodaje po 3 Strongboxy. Jeden Scarab na 15% szans, że będziemy mogli ponownie otworzyć Strongboxa tego samego. I jeden Scarab na rzadsze Strongboxy. Bierzemy ten Scarab, ponieważ on daje nam większą szansę właśnie na Arkanisty, na Divinersy, czyli takie Strongboxy, które szukamy najbardziej. Jeśli chodzi o mapę, to mapę rolowałem tak, żeby miała przynajmniej 65% quantity i 25% pack size'u. I oprócz tego oczywiście robimy sobie jakiś regex, żeby nie było modów, których nie możemy robić. Później ją chiselujemy do 20% i wrzucamy jednego Delirium Orba. Delirium Orb doda nam dużo dodatkowych mobów, a poza tym będą leciały stack deki i karty, dlatego polecam Diviners Delirium Orby latać, to jest też fajny dodatkowy zarobek. I ambush, oczywiście craft na 3 dodatkowe Strongboxy i na zwiększoną szansę na ambush Scaraby. No i Atlas, Searing Exarch, to wiadomo. I mapkę można odpalać. Po wejściu na mapę, pierwsze co to zabijamy bossa, aby nie trafiały się na niego altary i zaczynamy clearować mapę i otwierać Strongboxy. Altary jakich szukamy to duplikacja currency, duplikacja divination card, quantity oraz ewentualnie jakieś currency z Searing Exarcha. Najlepiej Grand Embery. Mapy robi się naprawdę szybko i przyjemnie, a potencjał RNG jaki oferują Strongboxy jest niesamowity. Na poprzednich ligach moi widzowie chwalili się na przykład 2 mirrorami w staku ze Strongboxa, czy 2 Hinek oraz lokami. Jak widzicie, ja też miewałem niesamowite dropy. Teraz uwaga, bardzo ważna rzecz. W poprzednim filmie mówiłem właśnie o scry map, czyli przenoszeniu kart z jednej mapy na drugą. Jeśli ktoś nie wie, o co z tym chodzi, to możecie wrócić do poprzedniego filmu i sobie zobaczyć. Ale teraz ważna rzecz. Jednak nie opłaca się Defiled Cathedral wrzucać na mapę, którą biegamy, tylko bazylikę. Spójrzcie, jakie tutaj karty dropią. Po pierwsze dropi tutaj Damnation karta, czyli karta za 34
4 Divine w tym momencie, ale oprócz tego jest karta The Enlightened, która leci stosunkowo częściej niż takie Apotekary czy Damnation i 7 Years Bad Luck, czyli karta na Mirror Sharda, a oprócz tego karty na Annulmenty, więc wszystkie te karty są fajne i naprawdę uwierzcie mi, że opłaca się tą Bazylikę przerzucić na mapę, którą farmicie, to jest najbardziej opłacalna teraz mapa, jeśli chodzi o karty. 16 i 7 Divina pokazało nam Wealthy Exile, lecz do podliczenia mieliśmy jeszcze mapy. Wszystko z Wealthy Exile daje nam 2755 chaosów. Po dodaniu do tego wszystkich map po cenach rynkowych wyszło 3253 chaosy. Koszt odpalenia 20 map wyniósł 560 chaosów. Po odjęciu kosztów odpalania map wychodzi nam 2693 chaosy czystego profitu. Daje nam to ponad 16 Divinów z 20 map. Jak macie dobry build i tempo, to takie 20 map w godzinę spokojnie zrobicie. Ale nawet jeśli lecicie sobie powoli, to 10 Divinów na godzinę jest osiągalne, nie wspominając już o dużym potencjale RNG i szansach na różne wielkie lucky dropy. Przeliczając to na zarobek per map, wychodzi nam 134 chaosy na jedną mapę. Teraz tak, większość map możemy sprzedać, aczkolwiek Dunesy nam się zwracają, więc możemy je robić po prostu dalej. Mapy te 17 sprzedajemy, no to jakieś konkurorowe i tak dalej, syntezisowe. Też możemy sobie sprzedać w większych bulkach, jak zbierzemy. Mapy randomowe Originator chodzą po około 15 chaosów sztuka w tym momencie. No i jakieś Dunesy, Tropical Island i tak dalej chodzą po 40-45 chaosów sztuka. Aczkolwiek możemy sobie te Dunesy zacząć robić właśnie na naszej taktyce na Strongboxy. Jeśli chcecie robić te Dunesy, to najlepszą opcją będzie rolować tą mapkę tak, żeby ona dostała more scarabs, właśnie tak jak tutaj. Najlepiej tak ze 100% w górę, nie? I też oczywiście sobie wrzucamy w nią chisele. I teraz też jest fajna opcja, bo w taką mapkę, co ciekawe, również można wrzucić Delirium Orba. I to jest spoko opcja. I teraz tak, te mapki rolują mody jak mapy 17. No i właśnie dają też more currency, more scarabs i tak dalej, więc chcemy tutaj jak największej ilości scarabów wyciągnąć i najlepiej do tego more currency, nie? Albo po prostu bardzo dużo scarabów, bo z samego drzewka mamy tutaj 173% więcej scarabów, no i mamy też dużo explicitów, tak? Czyli jeśli trafi nam się tutaj mod, tak jak tutaj mamy na przykład more scarabs plus 50%, to będzie z tego pewnie tam, wiecie, plus 80% czy coś, nie? Czyli jak na mapie traficie 200, to będzie tam 300 coś pewnie, no bo tych explicitów mamy sporo, więc to się jeszcze przemnaża i jest tego więcej. Więc w połączeniu z naszym atlasem to nawet 500% skarabów można wyciągnąć więcej. No i jest to na pewno fajna opcja, także polecam sobie też potestować, popróbować, więc możecie te mapy albo sprzedać, albo tak jak powiedziałem właśnie robić. Muszą to być mapy właśnie z tym Originators Memories. Dzięki za oglądanie, jeśli film Ci się podobał, to zostaw łapkę w górę i komentarz do zasięgów i słyszymy się w następnym. Siema!